Witajcie moi drodzy, mijają już ponad 3 miesiące od premiery filmu Dwubiegunowi, więc chyba nadszedł czas, żeby coś znowu opublikować. Chciałabym więc dzisiaj jeszcze raz wszystkim podziękować, powiedzieć kilka słów o sobie oraz poinformować Was o kolejnych projektach. Po pierwsze chciałabym powiedzieć, że jestem niesamowicie zaskoczona tak ogromnym i pozytywnym odzewem. Kiedy rozpoczynałam pracę nad tym projektem, przez myśl mi nie przeszło, że mogę w takim tempie mieć tak dużo wyświetleń. A jest to na dzień dzisiejszy ponad 160 000. Kilku tysięcy się spodziewałam, bo na tyle kalkulowałam zainteresowanie społeczności zgromadzonej wokół kanału Gosi Dwubiegunowa oraz facebookowych grup wsparcia. Wiem, że wielu z Was czekało na ten film i obejrzeliście go w przeciągu kilku dni od publikacji, ale wiem też, że trafiają na mój kanał ludzie zupełnie niezwiązani z chorobą dwubiegunową, oglądają mój film i uważają go za wartościowy. I to jest miód na moje serce. Dziękuję również za ponad 1000 subskrypcji i prawie 4000 lajków. To naprawdę wiele dla mnie znaczy, zwłaszcza, że na moim kanale póki co jeszcze nic nie ma, więc te subskrypcje to taki kredyt zaufania, którego postaram się nie zawieść. Dziękuję również za pozytywne komentarze, których jest kilkaset. Zaskoczona jestem tym przede wszystkim, że przeważająca ich większość to naprawdę bardzo ciepłe słowa pod moim adresem lub bohaterów filmu, a tak łatwo w przypadku takiej tematyki trafić na coś złośliwego. A tu jednak pełne wsparcie. A teraz kilka słów o mnie. Kim jestem, co robię i dlaczego nakręciłam film. Z wykształcenia jestem anglistką i w związku z tym uczę angielskiego i od jakiegoś czasu jeszcze hiszpańskiego. Bardzo lubię moją pracę i wolę ją 100 razy bardziej od jakiejkolwiek pracy za biurkiem. Nie wyobrażam sobie pracować w korporacji. Natomiast nawet najfajniejsza praca przestaje po kilku latach wystarczać, jeśli masz ochotę się rozwijać. Coś trzeba zmienić, poszukać jakiegoś bodźca, jakiegoś wyzwania. W moim przypadku tym wyzwaniem były podróże. Każdy pewnie jest gotów powiedzieć, że kocha podróżować, ale każdy pewnie z trochę innego powodu. Mnie od zawsze fascynowało poznawanie ludzi z innych krajów i ich mentalności. Ale że podróże to duże przedsięwzięcie, zarówno logistyczne, jak i finansowe, postanowiłam połączyć przyjemne z pożytecznym i tak rozpoczęła się moja przygoda z turystyką. W 2011 roku zaczęłam pracę jako pilot wycieczek po Hiszpanii i Portugalii. Dlaczego właśnie tam? To czysty przypadek. Pewnego dnia dostałam telefon z propozycją wyjazdu na staż, a następnie pracy przez cały sezon. Bałam się strasznie, bo nie znałam hiszpańskiego, nie wiedziałam nic o Hiszpanii, a przede mną była perspektywa pracy jako ekspert od historii, kultury, ciekawostek, informacji praktycznych. No, to jest tego que hablar en polaco. To jest ciasteczko, tak jak my mamy kremówkę papieską dla papieża, to też było dla papieża Piusa IX. No, po włosku to jest historia. Pues, ¿cuál es la historia de... Ale nie miałam czasu się zastanawiać zbyt długo. Miałam 5 dni, żeby się spakować, pozałatwiać formalności i wyjechać na 4 miesiące. Skąd więc zainteresowanie filmami? Otóż filmy to było moje marzenie od zawsze. Już w liceum postanowiłam sobie po cichu, że chciałabym robić filmy. Początkowo bawiłam się w teledyski z koleżankami, filmy z wakacji, wreszcie wesele dla znajomych. Po latach pojawiła się okazja nakręcenia filmów promocyjnych dla mojego biura podróży, więc wzięłam udział w 3 projektach, podczas których zrealizowałam kompleksowo kilkadziesiąt krótkich filmików o hotelach, atrakcjach turystycznych na Wyspach Kanaryjskich i w południowej Hiszpanii. I to mi dało takiego kopa, że kiełkujący od jakiegoś czasu pomysł o kanale na YouTubie wreszcie ruszył z kopyta i pomyślałam, tak, nareszcie mam siłę, żeby to zrobić.
Pojechałam w kilka miejsc, zaczęłam kręcić, ale do dziś jeszcze tego nie zmontowałam, bo coś się wydarzyło w międzyczasie. Otóż odnowiłam kontakt z Małgosią, koleżanką z liceum, która w tamtym czasie właśnie założyła swój kanał na YouTubie, Dwubiegunowa. Zaczęłyśmy się spotykać niemal codziennie. Wtedy też dowiedziałam się więcej o chorobie Gosi i o jej kanale. I wtedy też powstał pomysł na zrobienie tego filmu. Pierwszym impulsem do jego powstania było to, że po prostu nie ma żadnego polskiego filmu na ten temat. Miał to być również film, a może przede wszystkim dla reszty ludzi, dla tych zdrowych, którzy nie wiedzą, jak to jest zmagać się na co dzień z chorobą dwubiegunową. Praca nad filmem rozpoczęła się na początku 2017 roku. Dlaczego więc trwała tak długo? Otóż dlatego, że ekipa filmowa pracowała w składzie jednoosobowym. To był film zerobudżetowy. Zrobiłyśmy z Gosią zrzutkę, która realnie pokryła koszty paliwa podczas jeżdżenia po Polsce i kręcenia wywiadów. Wywiady zostały nakręcone w lutym i marcu tego samego roku. I wtedy stanęłam przed egzystencjalnym pytaniem: i co dalej? Ale przecież film nie może składać się z samych wywiadów, pytań i odpowiedzi. Film to opowiadanie obrazem i musi przedstawiać jakąś historię. A jego bohaterowie to nie obiekty analizy, tylko ludzie, którzy coś czują i przeżywają, którzy mają normalne życie. I właśnie tak należy ich przedstawić. Tak, to znaczy jak? Projekt rozpoczął się bardzo spontanicznie i bez scenariusza. Pomysły oczywiście pojawiały się później i wszystkie przerastały mnie psychicznie. Za każdym razem kończyły się konkluzją: źle się za to zabrałam, mam zły, niewystarczający materiał, brakuje mi ujęć. Musiałam iść jednak na kompromis z własnym perfekcjonizmem i ambicjami i postanowiłam na bazie tego, co już mam, zbudować historię ludzi z HAD-em. Albo na przykład, jeśli chodziłam na tańce 2 razy w tygodniu, to jest świetny moment, żeby zapisać się na kolejne 2, bo jest fajna zajawka, bo mam siłę, bo zrobię, bo to w sumie jest takie ciekawe, bo zawsze chciałam to zrobić, a to pyk, od razu. Wszystkie bohaterki odwiedziłam ponownie, żeby dokręcić sceny pokazujące fragmenty ich codziennego życia. No i potem zaczęły się najbardziej żmudne elementy mojej pracy. Oglądanie wielogodzinnego materiału, robienie notatek, zastanawianie się, co wykorzystam, gdzie i w jakiej kolejności. I to jest proces przygniatający, mnie w każdym razie. Może dlatego, że nigdy nie byłam w szkole filmowej, nie nauczyłam się odpowiedniej techniki i pracy nad filmem. Wszystko robię sama i uczę się na własnych błędach. A to wydłuża proces twórczy, zwłaszcza jeśli pracuje się samemu. I to wszystko, jak również najróżniejsze osobiste zawirowania, które wówczas przeżywałam, oraz wyjazdy do pracy spowodowały, że proces twórczy się wydłużył do 2 lat. W Polsce żyje nas 38 milionów, a co 4. Polak ma jakieś problemy psychiczne. Jednak mówienie o tym otwarcie to ciągle tabu dla większości z nas. Ja jednak znalazłam 7 kobiet, dla których mówienie o swoich intymnych przeżyciach to żaden wstyd. 7 różnych kobiet, z różnych miast, o różnych zawodach i zainteresowaniach. Najczęstsze pytanie, jakie pojawia się w komentarzach, to: czemu tylko kobiety? Odpowiem więc raz jeszcze, bo tylko kobiety się zgodziły. Po prostu, nie ma tu żadnego innego podtekstu. A tytuł Dwubiegunowi odnosi się do wszystkich ludzi z HAD-em, bo kiedy konsultowałam to z Małgosią, uznałyśmy, że dwubiegunowe mogłoby znaczyć, że film traktuje wyłącznie o kobietach i o tym, jak one sobie z chorobą radzą. A to miał być film o ludziach w ogóle. Oczywiście bardzo żałuję, że żadni mężczyźni nie zdecydowali się na udział. Przeczytałam w jednym komentarzu, że przecież trzeba było poszukać, przecież żyjemy w wielomilionowym kraju, przecież takie produkcje nie powstają z dnia na dzień. To wszystko prawda, ale nie była to planowana produkcja telewizyjna posiadająca ekipę, budżet i wyznaczony deadline. To była oddolna inicjatywa, na którą zdecydowałam się trochę z poczucia misji, trochę dla poćwiczenia swojego warsztatu filmowego. Nigdy nie słyszałem o takiej chorobie. Nie mam pojęcia. No, na Ziemi są tylko 2 bieguny, to jest jedyne skojarzenie. Projekt został rozpowszechniony przez Gosię na jej kanale i w kręgach, gdzie funkcjonuje jako dwubiegunowa. Znowu miałam kilka dni przerwy w nagrywaniu tych naszych stricte vlogowych tematów, a to dlatego, że jestem cały czas zaangażowana w projekt filmowy.
A na temat HUD-u, który jak wiecie w tym momencie już jest realizowany. Zgłosiło się około 30 osób, wzięło udział 10, finalnie pojawiło się w filmie 7. Tak, szkoda, że nie ma żadnego mężczyzny. Nie dysponuje jednak żadnymi środkami przymusu, więc wzięli udział tylko chętni. Tym bardziej chcę raz jeszcze podziękować wszystkim dziewczynom serdecznie i gorąco za to, że zgodziły się pokazać, odsłonić, otworzyć. Gdybym miała jeszcze raz kręcić ten film, wiele rzeczy wyglądałoby pewnie inaczej. Rozmowy byłyby pewnie inne, kręcone w mniejszym pośpiechu i innych warunkach. Ale presja czasu i mój brak doświadczenia spowodował, że było jak było. Dobra, jakie jest pierwsze pytanie? Przypomnij, co było? Tym bardziej wszystkim dziękuję i między innymi za zrozumienie. Na szczególne podziękowania zasługuje oczywiście Gosia, bez której film by w ogóle nie powstał. Pomimo że w finalnej wersji historia Małgosi jest w miarę zrównoważona z pozostałymi, przez długi czas Gosia była trzonem tego filmu. Jako że mieszkamy w tym samym mieście, spotykałyśmy się bardzo często i praktycznie non-stop coś kręciłyśmy. Na przykład kiedy jechałyśmy razem do lekarza, spotykałyśmy się na pogaduchy, robiłyśmy sałatkę. Gosia stawiała mi tarota albo po prostu sprzątała mieszkanie, bo była w lepszej formie. Jest mnóstwo niewykorzystanego materiału, również niewykorzystanych wypowiedzi, które być może Gosia zamieści kiedyś na swoim kanale. Jeszcze raz Gosia, wielkie dzięki za wsparcie na każdym etapie, za konsultacje, za to, że przychodziłam do Ciebie z rozterkami typu jak zacząć, co wyciąć, co zostawić. Ja mam taki proces twórczy, że potrzebuję do kogoś mówić, konfrontować moje pomysły z drugim człowiekiem, który nie będzie tylko biernie słuchał, ale będzie też reagował, odpowiadał, stymulował mój mózg do kreatywnej pracy. I Gosia była tą osobą wielokrotnie. Poza tym sama wiedza o HUD-zie, którą Gosia mi przekazała, wpłynęła na kształt filmu, więc raz jeszcze wielkie dzięki. I wreszcie ostatnia kwestia, rzec można kluczowa. Nowe projekty. Co dalej z tym kanałem? Czy będzie to kanał o HUD-zie? Nie. Istnieje już taki, a ponieważ nie ma na polskim YouTubie większego autorytetu w tym temacie, odsyłam wszystkich zainteresowanych na kanał Małgosi Dwubiegunowa. Czy mój kanał będzie koncentrował się na psychologii i psychiatrii? Również nie. Na pewno pojawią się jakieś psychologiczne wątki, bo one mnie po prostu interesują. To, jak działa człowiek i dlaczego, jest rzeczą fascynującą i lubię to zgłębiać. Kolejna rzecz to inne kultury, mentalność ludzi, zwyczaje, kuchnia, czyli to wszystko, co oscyluje wokół podróży. I to chyba byłoby moim ostatecznym marzeniem, robienie filmów podróżniczych. Ale przy okazji kręcenia mojego pierwszego filmu zapałałam miłością do dokumentów, o co nigdy wcześniej się nie podejrzewałam. Ale obudziła się we mnie pasja reportera i dokumentalisty, który obserwuje rzeczywistość, stara się uchwycić jej fragment, by przekazać światu czyjąś historię. Mam kilka pomysłów na kolejne projekty i chciałabym się nimi podzielić. Jeden to film na temat otyłości, tego jak traktujemy innych, ale również siebie samych przez pryzmat naszej wagi. Jest to temat mi bliski, bo sama zmagam się zarówno z kilogramami, jak i chwiejną samooceną. Mam poza tym wrażenie, że jesteśmy w Polsce szczególnie wymagający i nieprzychylni wobec osób z nadwagą, ale mamy też grono osób walczących o ciało pozytywność. Jest w tym temacie wiele kwestii, którym chciałabym się przyjrzeć, także dajcie znać, co myślicie. Kolejny temat, który jest mi bliski, to praca nauczyciela. Chociaż w szkole publicznej pracowałam raptem rok, sytuacja nauczycieli nie tylko w obliczu ostatniego strajku, ale ich zmagań z tą pracą w ogóle jest mi bliska. Chciałabym po prostu pokazać, czym tak naprawdę zajmuje się nauczyciel, jak i ile pracuje, co w jego pracy jest najciekawsze, a co najtrudniejsze. A przy okazji chciałabym rzucić okiem na system edukacji w innych krajach. Edukacja to temat chyba ważny dla wszystkich, więc co uważacie? Natomiast tematem, za który chciałabym się zabrać w najbliższej przyszłości, jest prokrastynacja, czyli odwlekanie wszystkiego na potem. Ten temat jest mi szczególnie bliski i ma swój udział w trakcie pracy nad poprzednim projektem. Czy prokrastynacja to lenistwo, a może ma jakieś inne przyczyny? Jak sobie z nią poradzić? Na te i inne pytania chciałabym odpowiedzieć w moim kolejnym projekcie. Zamierzam się za niego zabrać w najbliższym czasie, ale sami rozumiecie, prokrastynacja.
ale żeby z nią walczyć, chciałabym się zobowiązać do regularnych publikacji, które będą informowały Was o postępach w moim procesie twórczym. Dlatego zapraszam Was do mojej strony na Facebooku, do której linka znajdziecie w opisie pod filmem. Tam będę mogła się z Wami łatwiej komunikować, dzielić różnymi rzeczami, pytać o zdanie. Jest to dla mnie ciągle bardzo nowa i nieco abstrakcyjna sytuacja, bo nie czuję się gwiazdą mojego filmu, prawie w ogóle mnie w nim nie ma, ale mimo wszystko utworzyła się po publikacji tego filmu piękna mała społeczność, która dała mi kredyt zaufania i zasubskrybowała mój kanał. Tak więc dajcie znać w komentarzach, co myślicie o moich pomysłach na kolejne filmy, a może sami macie jakieś pomysły, które według Was zasługują na to, by o nich opowiedzieć, a może macie jakieś techniczne pomysły na to, gdzie szukać finansowego wsparcia na by kolejny projekt mógł powstać szybciej albo żeby był lepszy, a może jest wśród Was lub Waszych znajomych ktoś, kto miałby ochotę się zaangażować w jakiś projekt od strony technicznej, artystycznej, organizacyjnej. Na ten moment wszystko, co robię, jest kompletnie non-profit, a marzenie i ambicje sięgają wysoko, więc każdy chętny jest mile widziany. Czemu więc chcę to robić? Kręcić filmy za darmo. Odpowiedź jest prosta, bo lubię. Gdzieś w tyle głowy jest taka myśl, że jeśli nabiorę wprawy i doświadczenia, jeśli stanę się w tym naprawdę dobra, to może kiedyś pojawi się jakaś propozycja, jakaś korzyść dodatkowa, może właśnie propozycja współpracy. Ale na ten moment po prostu chcę robić coś, co sprawia mi przyjemność i co może być dla kogoś ważne czy wartościowe. Czekam więc na Wasze komentarze. Nie ukrywam, że najchętniej pozytywne, bo one dodają skrzydeł. Tak czy siak, do zobaczenia wkrótce.